Szanowni Państwo, moi drodzy, to co za chwilę powiem, może się wydawać lekko irracjonalne, zważywszy na ostateczny cel naszej podróży i na cel pośredni. Otóż jedziemy do Rumunii, do Siedmiogrodu przez Zadar. No, czy to jest po drodze? No, przebóg jak najbardziej nie jest, gdyż do Rumunii nie jedzie się przez Chorwację. Oczywiście można by tutaj filozoficznie uznać, że i tak wszystkie drogi prowadzą do Siedmiogrodu w El Transylwanii, albo z drugiej strony, że gdziekolwiek się nie jedzie, to i tak trzeba przejechać przez Zadar. Ale tak naprawdę chodzi o coś innego. Jedziemy zrobić kilka programów właśnie w Siedmiogrodzie, ale jutro w Zadarze odbywa się konferencja naukowa i spotkanie tłumaczy, czyli tych, którzy tłumaczą książki, nie tylko książki, również różne inne rzeczy, z chorwackiego na polski i z polskiego na chorwacki. A przy okazji tejże konferencji odbędzie się spotkanie autorskie ze mną, ponieważ właśnie wydano, wcześniej przetłumaczywszy na chorwacki, moją książkę Kafe Muzeum. No więc jestem tam zaproszony, tam jedziemy. To jest świetna okazja, mimo że nie po drodze do Siedmiogrodu, by się przyjrzeć, jak wygląda Dalmacja i Zadar po sezonie, jesienią. No i to też jest świetna okazja momentami, żeby móc wreszcie od ładnych kilku tygodni po raz pierwszy założyć okulary słoneczne. Jeszcze nie jesteśmy w Dalmacji, jesteśmy za Zagrzebiem, ale temperatura rośnie. Kiedy wyjeżdżaliśmy o 8 rano z Krakowa, stopni było 8, no pewnie potem poszło w górę. To była 8 rano. W tej chwili między 18 a 16,5, ale my jeszcze nie wjechaliśmy do Śródziemnomorza. Jak się jedzie tędy zimą, to mam przed tunelem Sveti Rok przygotowane okulary przeciwsłoneczne i jak przekraczamy tunel, to je zakładam. Obawiam się, że tym razem przez ten tunel możemy przejeżdżać już po ciemku, gdyż powinniśmy być przed 8 wieczór na miejscu. Mamy 248 km, 19:38, a prognoza pogody jest wyśmienita. Dalmacja po sezonie, Chorwacja, moi drodzy. Doprawdy trudno sobie wyobrazić piękniejszy poranek. Pierwsze czyściutkie, błękitne niebo i pierwsze pełne słońce od przeszło 2 tygodni. Ale to jest właśnie siła Jadranu, to jest siła Adrii, to jest siła Śródziemnomorza. Jesteśmy na miejskiej plaży o nazwie Koloware, no bo jesteśmy, jak wiecie, w Zadarze i to jest jego fragment, miejska plaża. Tam zaczyna się ścisłe centrum. Widzicie ten bastion obronny, mury. No i właśnie tam idziemy. Będziemy pokazywać wam Zadar kawałek po kawałeczku. A na razie ta plaża, która za chwilę zamieni się w promenadę Lungomare. Piękny, poranny spacer. Powiedziałbym szczerze, nawet ciut za gorąco. Nie wziąłem klapek, no ale człowiek wyjeżdżając z ciemnicy jesiennej, chłodnej, nie jest przygotowany mentalnie na taką zmianę. Jak się jedzie do Dalmacji, to wszystko jedno, jakie są prognozy, to klapki i kąpielówki zawsze warto mieć ze sobą. Panowie mają i dlatego przed chwilą kąpali się. Temperatura wody, jak sprawdziliśmy, około 20 stopni. Idealnie. To jest właśnie wspomniana przed chwilą promenada, czyli Lungomare. No nie tak słynna jak owa promenada w dawnej austriackiej Rivierze, w Abacji, czyli Opatii,
ale przepiękna. I jak chodzić tędy, to właśnie jesienią albo wiosną, latem jest tutaj po prostu 1000 stopni. Oczywiście nie zawsze jesienią jest tutaj taka pogoda, również czasami leje i są chmury, ale jednak statystycznie jest tutaj ładniej o tej porze roku niż w naszej części świata. Zadar jest miastem bardzo starym. Pierwszą osadę założyli tutaj jeszcze Ilirowie, plemię liburniejskie. O historii miasta będziemy mówić. Teraz wypada opowiedzieć o historii tego, co mamy tak wspaniale umiejscowione przy samej Riwie, przy samej promenadzie. To jest miejscowy uniwersytet założony w roku 1396 przez dominikanów. Początkowo tylko teologia i filozofia, ale potem i inne wydziały. Uniwersytet, który zlikwidowali Francuzi. No, Francuzi, którzy zlikwidowali Republikę Wenecką i akurat jeśli chodzi o Split, zrobili trochę dobrego. Generał Marmont tak tu się nie najlepiej zapisali, likwidując uczelnię. I dopiero po II wojnie światowej staraniem słynnego chorwackiego pisarza Miro Klerzy utworzono tutaj filię Uniwersytetu w Zagrzebiu. No, ale potem już znowu uniwersytet zaczął działać. A że siedziba jest zacna i stara, no to jest to, mym skromnym zdaniem, chyba jeden z najpiękniej położonych uniwersytetów, jakie znam. No zobaczcie, wychodzi się tymi schodami albo siedzi się tam w salach wykładowych i co się ma, patrząc w tamtą stronę, jaki się ma widok, co się ma za oknem. No nie tylko morze, ale wyspę Uglian. No ma się to wszystko. Nie wiem jak wam, ale mnie w takich warunkach nauka wchodziłaby dużo żwawiej. To właśnie szacowne mury owego uniwersytetu goszczą ową konferencję, o której wspominałem, o której jeszcze będzie mowa. Tak czy inaczej, my teraz idziemy w miasto. Wspiąłem się na wenecki bastion, by uświadomić wam, ale i sobie po raz kolejny, wspaniałe usytuowanie starego zadarskiego miasta. No bo mamy półwysep. No i tam na horyzoncie mamy góry Welebit, czyli naturalną przeszkodę, a tutaj mamy dzisiaj basen portowy, no ale kiedyś taką mini zatoczkę. Ale mamy też pobłyskujący w oddali błękit morza z tamtej strony. Widzimy też ląd, to wyspa Uglian, więc mamy morze z 3 stron, czyli naturalna bariera. No i mury obronne. Mówiłem, że jest to bastion wenecki, więc wypada naprawdę w telegraficznym skrócie przypomnieć historię miasta. Mówiłem już o Ilirach. Potem zaczęli się tu osiedlać Słowianie. Potem Zadar, wolne miasto. Następnie poddał się zwierzchności królów chorwackich. Następnie mamy Unię chorwacko-madziarską i mamy Zarę, fragment Królestwa Węgier. Ale mamy również 4. wyprawę krzyżową i rok 1202. Wenecjanie nie mają pieniędzy i namawiają rycerstwo, głównie francuskie, ale nie tylko. Wiecie co? To zamiast płynąć do Ziemi Świętej, a my nie mamy chwilowo pieniędzy, to przypłyńcie do Zadaru i złupcie to miasto. Co złupicie, będzie wasze. Rycerze mówią na początku, no ale jak to? Chrześcijańskie miasto mamy łupić? Tak, ale to jest bogate miasto. I oni mówią, okej. No i przyjechali, złupili i w zamian oddali to miasto Wenecjanom. I od tego czasu Wenecja, aż do Napoleona. Potem Austria. Potem po I wojnie światowej eksklawa, czyli ta część wybrzeża to Jugosławia, najpierw SHS, Chorwacja, ale nie Zadar. To jest eksklawa i ten fragment, Zadar z kilkoma gminami, należy do Włoch. A potem II wojna światowa, no i już nie Zara włoska, tylko Zadar. No i tak to właśnie wygląda. Króciutko było, prawda?
W tej swojej króciutkiej opowieści historycznej, mam nadzieję, że nie męczącej, świadomie pominąłem okres rzymski i bizantyjski, aby opowiedzieć, króciutko obiecuję o tym, w naturalnych dekoracjach. No bo tu mamy ruiny rzymskiego forum. Jadrea, tak się nazywało to miasto pod panowaniem rzymskim. Rzymianie jak robili miasto, to co? Doprowadzali akwedukt, wytyczali forum, robili amfiteatr. To wszystko tutaj było. Potem cesarstwo się podzieliło na zachodnie i wschodnie, czyli Bizancjum. Zachodnie upadło i Zadar był pod zwierzchnością Bizancjum właśnie. I z tych czasów, z czasów wczesnośredniowiecznych, mamy ową wspaniałą budowlę. Kościół pod wezwaniem świętego Donata. Donat to był miejscowy biskup, który właśnie ową budowlę ufundował. Styl wczesnoromański albo przedromański, jak twierdzą niektórzy historycy sztuki. No i jeszcze jedna ważna rzecz. To wszystko stało niemal nienaruszone do niemal końca II wojny światowej. Mówiłem już o eksklawie włoskiej, potem II wojna światowa, faszystowskie Włochy i bombardowania alianckie, gdyż to był ważny strategicznie port. No i zniszczono również zabytki. To, co zostało, to zostało. To i tak jest wspaniałe, ale piękno nienaruszonego Zadaru, Jadrei możemy podziwiać już tylko na dawnych fotografiach. Moi drodzy, Basia Kramar, kroatystka, tłumaczka, przede wszystkim spiritus movens wydania tutaj właśnie mojej książki. Chciałbym, żebyśmy pogadali przez chwilkę o tej konferencji. Ja wiem, że w niej nie uczestniczysz, bo wszyscy, którzy w niej uczestniczą, właśnie siedzą na wykładach. Tak. Ja mówiłem, że to jest spotkanie tłumaczy, ale to nie tylko o to chodzi. Nie. To jest spotkanie naukowców, badaczy, badaczek z Polski, z Chorwacji, którzy zajmują się... czym się zajmują? Jedni zajmują chorwacką literaturą, drudzy polską literaturą. Rozumiem, że to ci Chorwaci się zajmują polską, a Polacy, tak Polacy chorwacką. Tak jest. I są z różnych ośrodków naukowych. Oni właśnie tam siedzą i uczestniczą w wykładach. Rzeczy mówią, tak. My będziemy mieli okazję potem z kamerą odwiedzić jedno miejsce specjalnie na tę okazję dla nas otwarte. Coś się będzie jeszcze działo wieczorem. Tak, wieczorem mamy, no to chyba najfajniejszą rzecz dla mnie, ja się z niej najbardziej cieszę, a mianowicie promocję Twojej książki. No ja się tym akurat najbardziej przejmuję. Ja się też przejmuję, ja się strasznie denerwuję, bo ja strasznie chciałam, żeby ta książka się ukazała w Chorwacji, żeby Chorwaci po pierwsze mogli zobaczyć, ile jest podobieństw, ile jest różnic, no i mogli poznać Twoje talenty nie tylko jako podróżnika i no, jak to nazwać? No nie kucharza, bo Ty jesteś po prostu uczysz o jedzeniu i piciu, więc tak naprawdę o otwarciu się na świat, na różne jedzenia, na różne kultury i cywilizacje. Dobrze, że siedzimy w cieniu, nie widać jak bardzo się rumienie. Tak, no to super, naprawdę. Czyli wypiwszy spokojnie Ty kawę, ja lemoniadkę i będziemy się jeszcze widzieć wieczorem. Tak. A Ty nie wpadniesz w ogóle na konferencję? To znaczy na konferencję na pewno wpadnę, już troszkę byłam, spotkałam wielu przyjaciół, wspaniałych, mądrych, piszących, wygrywających różne konkursy, wygrywających różne nagrody. Naprawdę warto czytać ich pracę. Warto czytać, a powiem Wam tylko tyle, że waga tej konferencji jest taka, że gdyby nagle otoczono ten budynek, w którym oni właśnie siedzą i nie pozwolono im wychodzić przez parę lat, ustałyby przekłady chorwackie na polski i polskie na chorwacki, a przecież tego sobie nie życzymy. Zadar wspaniały, mamy szczęście, moi drodzy, my się jeszcze nie rozstajemy, a my się jeszcze będziemy widzieć wszyscy. Proza życia, moi drodzy, trzeba coś zjeść. To miejsce nazywa się Skoblar i ma w tytule konobę i też reklamuje się hasłem jedz jak miejscowi. No wiecie, to jest bardzo turystyczna
destynacja, że użyję tego modnego słowa, więc jest tu mnóstwo rzeczy z jedzeniem międzynarodowym, ale przecież my chcemy jeść po dalmatyjsku. No i mam absolutną dalmatyjską klasykę. To się nazywa brudet. Zresztą w różnych programach z Dalmacji już wam brudet pokazywałem, ale brudet ma wiele twarzy. No więc dla przypomnienia, co to jest? To jest mianowicie ryba i jakże często owoce morza, a w delcie Neretwy również węgorze i żaby, które są duszone w sosie na bazie pomidorów, na bazie wina, na bazie pietruszki, na bazie czosnku i to jest podawane z polentą, czyli z palentą, jak się tutaj mówi. Co ja mam? Mam tutaj kawałek bardzo przyjemny białej ryby, mam tutaj muszlę, mam tutaj jedną langustynkę, no i to wszystko jest zanurzone w czym? Mówię o jakości, w doskonałym sosie. Pomidory, które wszakże nie dominują nad całością. Jest białe wino, ale również jest moim skromnym zdaniem dodatek wina słodkiego, czyli proszku. No i są muszule. Sos można by chłeptać. Mam tu ściereczkę do łap. I coś, co zresztą łączy się z naszym ostatecznym celem podróży, czyli z Rumunią. Czyli mamy tutaj również mama łygę, czyli kaszę kukurydzianą, polentę. To jest doskonały brudet. A siedzimy w miejscu przepięknym. Za mną jest kościół i z tym kościołem wiąże się historia, którą jeszcze będę chciał opowiedzieć, ale to za chwilę. Nie mieszajmy sakrum z profanum. Chociaż ten brudet jest tak dobry, że również troszeczkę puka do drzwi z napisem sakrum. Patronem tej świątyni jest Sveti Shime, czyli wedle naszej tradycji Symeon Starzec albo też Symeon Mędrzec. Jeden z bardzo ważnych świętych Kościoła katolickiego. Jego relikwie, a w zasadzie większość zmumifikowanych zwłok, wykradli Wenecjanie i umieścili w mieście Zara, czyli Zadar. I fragment tychże relikwii podczas zwiedzania Zadaru ukradła Elżbieta Bośniaczka. Kim ona była? Postać bardzo ważna również dla polskiej historii. Była to córka Stefana Kotromanicia, bana Bośni, ale co dla nas najważniejsze, była to druga żona Ludwika Węgierskiego z Andegawenów, a Ludwik Węgierski był przecież królem Polski. Elżbieta Bośniaczka była również królową Polski, co prawda niekoronowaną. W dodatku z tego związku Elżbiety i Ludwika narodziła się królowa Jadwiga, święta, żona Władysława Jagiełły. Elżbieta po wykradzeniu fragmentu tychże relikwii dostała mdłości i wyrzutów sumienia. Zatem postanowiła zadośćuczynić temu niecnemu czynowi i zamówiła u mistrza Franciszka z Mediolanu to właśnie cudo, relikwiarz. Najpiękniejszy przykład takowej średniowiecznej sztuki. Chciałoby się powiedzieć w Europie, ale trzeba powiedzieć na świecie, bo w innych częściach świata podobnych rzeczy przecież nie wykonywano. Przeszło 250 kg srebra. Tam w środku do dzisiaj spoczywają relikwie owego Symeona Mędrca właśnie. Zatem ów niecny czyn skończył się właściwie. Wyrzuty sumienia sprawiły, że powstało takie oto cudo. To jest miejsce, gdzie również mamy portret królowej Jadwigi. Mamy tutaj również jej relikwie, jest fragment kości. W dodatku na tym wyobrażeniu po drugiej stronie mamy stojącą Elżbietę Bośniaczkę i klęczące 3 jej córki. Jedną z nich jest właśnie królowa Jadwiga. Zatem zapamiętajcie,
moje dzieci. Elżbieta Bośniaczka, niekoronowana królowa Polski, matka królowej Jadwigi. Złodziejstwo, które zakończyło się pomyślnie. Dzięki niemu mamy takie oto cudo. Sada ugalmację i wino dostaw remena, a na to tyle jedna drużna. Wisłą zadół z Boktogaż to idemo do Transylwanii, do Rumuńska. To jest... Blizina. Preko sutra moramo biti u Transylwanii. I zbog toga smo, ja sam jako teško myślił, što można u ovom putu. Bo to teško myślenie, ale momentalno, dobro, baranja, okej, znači danas brudet, bil, sutra fiš paprikaš, a preko sutra holasle mađarske, a posle pogledamo što bude u Rumunjskoj. I to je kultura, nije to samo hedonizam. Humanizam i terorizam. I terorizam. Ustajem samo za to da si napravim novi gemišt, časni špricer, taj kralj srednjoeuropskih pića. Misao mi je lijeno kruži oko tema povezanih s večerom i mašta ne žureći predlaže nekoliko mogućnosti. Špageti s hobotnicom, to je hobotnica u maku od rajčica s origanom i češnjakom, srdele na savur, svježe srdele u kiselovom maku s maslinovim uljem, češnjakom, ružmarinom, lukom i semjenkama pinje, a možda jednostavno manistra od boba i krumpira, gusta juha od boba i krumpira s maslinovim uljem, rajčicama i bosiljkom. Ili wypada przedstawić wam dżentelmena, z którym razem tu staliśmy, Maciej Czerwiński z Krakowa, profesor kroatystyki, tłumacz. To za jego sprawą możemy czytać Klerze, to za jego sprawą możemy czytać Szoliana, ale to również autor, no chyba jedynej w Polsce historii Chorwacji. Więc ukłon wielki, ale moje pytanie jest tylko pośrednio związane z twoim dorobkiem, choć również jest. Pytanie proste, czy kroatystyka w Krakowie i w Polsce ma się dobrze? Ma się dobrze, tym bardziej, że dowiedziałem się, że w przyszłym roku chcesz składać papiery do nas na filologię słowiańską. Ale chcę pukać do tych drzwi jako człowiek, który zna ten język tylko z powietrza i chce się go wreszcie nauczyć porządnie. Z tego, co słyszałem tutaj, mówisz całkiem dobrze, ale oczywiście moglibyśmy ten język podszlifować. No To, jak się dowiedzieliśmy, że planujesz do nas składać papiery. Ale jesteście surowi bardzo? Słuchaj, na ciebie przymkniemy oko. Nie, tak bym nie Za chciał. sprawą starej znajomości. Tak bym nie chciał. Chciałbym, żebyście byli potwornie srodzy. Dobrze, będziemy, obiecuję ci. Ale teraz serio. Zgłaszają się młodzi ludzie, którzy chcą się uczyć? Zgłaszają się. Na filologię chorwacką mamy dużo ludzi. Też na inne języki, których uczymy. A jakich jeszcze uczycie? Czeski, słowacki, bułgarski i serbski, a do tego mamy słoweński i macedoński. 7 języków. No dobra. To może nie będzie za bardzo politycznie poprawne. Ale jak się człowiek nauczy, powiedzmy, chorwackiego, to w zasadzie zna od razu serbski i bośniacki, prawda? I półsłoweńskiego. A półsłoweńskiego do macedońskiego nie ma daleko, a jak zna macedoński, to zna i bułgarski. No więc, moi drodzy, jeśli się zastanawiacie nad wyborem swojej drogi życiowej, Maciej nie jest srogim człowiekiem, a kroatystyka, nie tylko w Krakowie, gdzie jeszcze w Polsce? Warszawa, Trójmiasto. Nie wiem, tak, znaczy jest kilka ośrodków. W Gdańsku jest, ale nie wiem, czy jest filologia chorwacka. Serbska chyba raczej jest, chorwacka jest, ale Katowice, Poznań, tak. Ale Kraków... Fala pudo. Ale... Żeś kawu? Tak, ale to ja już nie wiem, moment. o jakim mówię. Za moment, tak. Także, moi drodzy, jeśli się zastanawiacie nad wyborem drogi życiowej, to szturmujcie
filologię słowiańską i kroatystykę. A wtedy być może będziecie mogli tłumaczyć Klerze, a Andricza jest wszystko przetłumaczone. Ale powiedzieliśmy też nie wszystko. Ale powiedzieliśmy jeszcze jedną rzecz, że zrozumienie Dalmacji i Chorwacji jest możliwe tylko jak się zna Europę Środkową, to jest habsburską, czyli studia filologii słowiańskiej, w tym chorwackiej, najlepsze są gdzie? No, oczywiście w Krakowie. I tym optymistycznym akcentem niezwykle zakończymy naszą rozmowę. I pijemy teraz kawę albo wino. Nie, kawę za chwilę. Ajde. Rozświetlony słońcem Zadar, połyskujący Jadran i błękitne niebo są już wspomnieniem, ale to jest inny dzień i inne miejsce. Wstaliśmy dzisiaj koło 9, przed 11 wyjechaliśmy z Zadaru, jest w tej chwili 4 po południu i dotarliśmy do Dunaju, w jakże symboliczne i emblematyczne miejsce. Stoję na ziemi chorwackiej. Ale tutaj mamy Serbię, tutaj mamy Węgry. Tam zmierzamy jutro, jedziemy w stronę Rumunii. Jest inaczej, już kurteczka, ale czy jest gorzej? No nie jest gorzej, zważywszy na to, co nas za chwilę czeka, gdyż plan tej drogi wybierałem naprawdę niezwykle starannie. Barania, czyli właśnie ta część Chorwacji, która graniczy i z Serbią, i z Węgrami. Podróżując przede wszystkim poznajemy nowe miejsca, ale są też podróże, w trakcie których wraca się do swoich miejsc ulubionych. No i to jest właśnie ta podróż. Spojrzeliśmy na mapę i okazało się, że niemal po drodze mamy miejscowość Zmajewac. Właśnie to miejsce, w którym teraz jestem, które być może znacie już z wcześniejszych telewizyjnych, a potem i YouTube'owych mych relacji. No jedna z najwspanialszych winiarskich i jedzeniowych wiosek, nie tylko w Barani, ale również w całej Chorwacji, a w niej restauracja, która jest w mym odczuciu na topie też, nie tylko w Barani, ale w całej Chorwacji. I to jest właśnie to miejsce. Winiarnia Josic i restauracja Josic. Jak tylko jestem w promieniu 150 kilometrów, powiedzmy, dookoła tegoż, to staram się tu przyjechać, bo to jest miejsce. Zresztą, co ja wam będę mówił, my to zaraz pokażemy. To jest naprawdę dobra restauracja, ale tak się składa, że z reguły zamawiam w niej 2 dania. 2 dania jakże emblematyczne dla tego miejsca. No jesteśmy już w panońskich wpływach kulinarnych, w orbicie tychże. No i mamy tutaj perkelt suma, perkelt, czyli ryba duszona w takim gęstym, paprykowym sosie, bez śmietany. Gdyby to była śmietana, to byłby to paprykarz, a to jest perkelt. Do tego są kluseczki razem z serem i z kwarkami z miejscowej czarnej świni. Tak, panońska orbita wpływów, więc zarówno mangalica, jak i fajferica to są te rasy endemicznych czarnych świń, które tutaj występują. Ale nade wszystko, i teraz wstanę, nade wszystko kocham owo danie. Zobaczcie, mam 2 przyrządy tutaj i to jest ribli paprikasz, czyli paprykarz z ryb. No i teraz zobaczcie, wczoraj w Zadarze, zaledwie wczoraj jadłem brudet, czyli dość podobną koncepcję, ale jednak
zależna ta koncepcja jest zawsze od warunków klimatycznych i od kultury. Zatem tam był sos pomidorowy, tam były owoce morza i morska ryba, a tutaj ryba jest słodkowodna, no i jest w tym mnóstwo papryki. Papryki w proszku, również ostrej papryki. I ten zawiesisty wywar. I do tego to, co mamy tutaj, czyli takie właśnie kluseczki. I do tego wino, czyli żółty muskat, wino białe z lekką nutą słodyczy, które jest niezwykle aromatyczne i doskonale do tego pasuje. Moi drodzy, niechaj podsumuję. W zasadzie mógłbym nic nie mówić, ale tylko ja będę wiedział wtedy, jakie to jest dobre. Tak, to jest doskonałe. Tak rozumiana podróż to jest prawdziwa podróż. Wspaniale, że tu przyjechaliśmy. I wy przyjedźcie. Barania. Jesteśmy, moi drodzy, na Węgrzech. Tak, wiem świetnie, że z Chorwacji najkrócej do Rumunii jest jechać przez Serbię. Ale w Serbii protesty antyrządowe, sytuacja niestabilna, blokowane drogi. No więc postanowiliśmy nieco drogi nadłożyć, w dodatku zrobić to tak, by było to z pożytkiem dla nas wszystkich. No i analiza mapy wykazała, że możemy dotrzeć tutaj, nad Tisę, do Segedynu. Miasto jest kawałek stąd, w zasadzie jesteśmy na jego przedmieściach. Ale z własnego doświadczenia wiem świetnie, że właśnie tu, nad Tisą, w Segedynie, są doskonałe rybne restauracje. Kawałek stąd. Są tutaj co najmniej 2 takie. No i jakże taka podróż bez właśnie właściwego rekonesansu, a potem właściwie wybranego postoju. Czeka nas jedna z nich. Kishkereshi Halasçarda, czyli jedna z najlepszych rybnych restauracji, jakie znam na całych Węgrzech. No nie mogliśmy specjalnie tutaj nie przyjechać, no bo zobaczcie, zamówienie jest wszystko, co trzeba. No przede wszystkim halasle, wödjes, czyli mieszane, ekstraktywna zupa. Stoi tutaj chwileczkę, ale już zastyga ów korzuszek. Zupa wödjes, czyli mieszana. Mamy kawałki karpia, mamy kawałki suma i przede wszystkim mamy mleczko. Tak, zamówiliśmy. O, spora porcja mleczka. I teraz, gdyby ktoś chciał sobie to doostrzyć, co ja uczynię, to właśnie mamy tutaj eresz paprika, czyli ostrą paprykę. Mamy do tego alma paprika töltet kapostaval, czyli marynowana, jabłkowa, lekko ostra papryka nadziewana kiszoną kapustą. No i mamy harcza paprikasz turosz czusaval, czyli nie perkelt suma, a paprykarz suma, bo w sosie jest śmietana. No i owe nieregularne madziarskie łazanki i śmietanę. No i to jest, drodzy Państwo, niemal komplet, bo jeszcze do tego ten wzruszający madziarski biały chleb z 3-kilogramowego bochna. Czyli, zobaczcie, w ciągu 3 dni zaczęliśmy w Zadarze. Była podobna koncepcja, chociaż śródziemnomorska i morska, bo morskie ryby i owoce morza. Brudet. Wczoraj był ribli paprikasz w Barani, a dzisiaj jest halasle w wersji wödjes. Ów wyjazd zamknął się tak przecudną klamrą, zamknął się po prostu spełnieniem. Jeszcze mam syfon
na Węgrzech jest 0,0, więc nawet kieliszeczek wina kierowcy nie uchodzi, więc mam zimniutki syfon. Gdzie to jeszcze podają? No i mleczko. Jestem spełniony. Jest wspaniale. Jest absolutnie genialnie. Moi drodzy, teraz z czystym sumieniem możemy się już pożegnać. A Wiesentla. Köszönöm szépen. Tak, teraz jest prawdziwe tutto completo. La poesia è snodium fino.